Wisła tworzyła naturalny pas graniczny. Dolina Wiślana ze swoją zmiennością hydrologiczną była przestrzenią oddziaływania przyrody, która wymuszała określone sposoby gospodarowania. Etnograficzne materiały terenowe pokazują, że w mentalności mieszkańców Wisła miała olbrzymi wpływ kulturotwórczy, zarówno na kulturę symboliczną, jak i materialną. W filmie zaprezentujemy architekturę wpisaną w krajobraz Dolnej Wisły. Interesować nas będą przede wszystkim obiekty wykonane z materiałów będących pod ręką. Nazwijmy je materiałami ekologicznymi. Skupimy się przede wszystkim na obiektach wykonanych z gliny, z kamienia, jak również z rudy darniowej. Nazywam się Robert Piotrowski. Przez wiele lat pracowałem w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Zajmowałem się i zajmuję nadal architekturą kamienną i glinianą pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego i bardzo cieszę się z tego, że mogę brać udział w tym projekcie. Paweł Pogodziński z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Moją pasją jest dawne szkutnictwo, a dokładnie recycling elementów szkutniczych. Na Mazowszu badałem przez lata recycling elementów z jednostek wiślanych i dlatego znalazłem się w tym projekcie. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest bardzo ważnym miejscem na mapie zachowania nie tylko tradycji ludowej, szeroko pojętej, ale właśnie przede wszystkim architektury dawnej, drewnianej, ale też glinianej i kamiennej. I jest to ważne miejsce też dla nas w kontekście tego projektu, który prowadzimy, ponieważ to tutaj możemy odnaleźć, możemy oglądać i dotykać obiekty, które zostały wykonane z wtórnie użytego materiału. Są tutaj obiekty, które zostały zbudowane na przykład z młyna łodnego lub z berlinki. Będziemy dzisiaj, Zaraz chwilę go oglądać. za chwileczkę będziemy oglądać tę stodołę. Mamy też w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu chałupę z Czermna, której podwaliny prawdopodobnie zostały wykonane z dawnego wiatraka. Są też tutaj obiekty gliniane i kamienne, czyli wykonane, zrobione, zbudowane z materiału, który był pod ręką. Dlatego warto było tutaj przyjechać, żeby zobaczyć je z bliska, dotknąć, ponieważ w terenie tak naprawdę, jak zresztą zauważyliśmy podczas naszych wyjazdów, jest coraz mniej tego typu budynków. I to w zasadzie w zastraszającym tempie znikają z krajobrazu Mazowsza i ziemi dobrzyńskiej, generalnie z krajobrazu Dolnej Wisły. Czyli tak, jeżeli ktoś będzie miał niewiele czasu, a będzie chciał zobaczyć materiały wykonane, obiekty wykonane z materiałów naturalnych, recyklingowych, to powinien pojawić się w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Koniecznie. To jest miejsce wyjątkowe, jak niektórzy mówią, serce Mazowsza, Sierpc, więc jeżeli ktoś będzie miał okazję, zachęcamy, żeby tutaj przyjechać. My pokażemy te obiekty. A jak ktoś chce zobaczyć nie tylko te obiekty, o których mówimy, tylko inne, to też warto przyjechać, bo jest naprawdę, co widać za nami, urocze miejsce. Słuchaj, Robercie, idziemy oglądać poszczególne obiekty? Kilka lat temu zobaczyliśmy, że są nietypowe otwory w tych elementach konstrukcyjnych. Robert się zaczął zastanawiać, skąd one mogą pochodzić. Tutaj kolega Olo Piasecki też tutaj brał udział. Tutaj trzeba dodać, że Rębowo to jest miejscowość położona około 4 km od brzegu Wisły, blisko Wyszogrodu. I potem się okazało, że w archiwach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu są informacje o tym, że w Ciućkowie także zbudowano stodołę z elementów szkutniczych, czyli są dowody archiwalne na to, że elementy konstrukcyjne ze starych jednostek były wykorzystywane do budowy na Mazowszu, o czym mówiliśmy z Robertem, a coraz więcej wskazuje na to, że stodoła ta mogła zostać wykonana z bździela, czyli z młyna, który pracował na Wiśle. On miał konstrukcję zbliżoną do galara
i takie młyny też wychodziły z obiegu po jakimś czasie, więc ten materiał się nie marnował. Takie młyny rozbierano i dawniej te młyny nie były rzadkością na Wiśle, ponieważ w rejonie Płocka, Wyszogrodu było ich nawet kilkadziesiąt. Jest to niesamowity przykład recyklingu sprzętu jednostek, które pływały po Wiśle. Słuchajcie, płot koszowy, charakterystyczny dla wiosek nadwiślańskich. Dlaczego? Dlatego, że fantastycznie zatrzymywał podczas wylewów Wisły różnego rodzaju śmieci. Woda przechodziła, no nieuniknione, natomiast padlina, różnego rodzaju gałęzie, śmieci płynące zostawały zatrzepiały się na tych płotach koszowych, czyli działały one jak sito. Co ciekawe, niektórzy badacze twierdzili, że płoty koszowe przywędrowały na te tereny wraz z osadnikami tak zwanymi olenderskimi, ale czy to jest fakt? Nie wiem. I za nami piękna, niebieska, kolejna chałupa z miejscowości Czermno. I a propos wykorzystywania materiału wtórnego, recyklingu, prawdopodobnie jej podwaliny, czyli te belki dolne, na których znosi się cała konstrukcja, rozróżniają się. tak, zostały wykonane z wiatraka. Najprawdopodobniej z mącznicy albo ze sztembra, czyli z tych największych elementów drewnianych w wiatraku. Zostały przetarte na tartaku i na nowo wmontowane. Czyli nic się nie marnuje. Nic się nie marnowało, dokładnie. Czy te obiekty nie dość, że były ekologiczne, prawdopodobnie były tanie, to jeszcze czy były szybkie do wykonania? I właśnie tak sobie idąc tą drogą dewagujemy, czy to było wykonane właśnie przy pomocy sąsiedzkiej, wystarczyła rodzina, ale pewnie też do niektórych konstrukcji potrzeba było specjalistów, tak? Sprowadzić cieśle, by wykonał te najważniejsze elementy. Czy wiesz co, Pawle, to wszystko zależy, bo drewniane obiekty faktycznie były stawiane przez specjalistów, wędrownych cieśli. Marian Pokropek wspominał właśnie o takich wędrujących inżynierach, w cudzysłowie, od wioski do wioski, którzy stawiali tego typu obiekty. Stawiali też wiatraki, bo jednak wiatraków nie wybudował jakiś prosty gospodarz. Ale jeżeli chodzi o budynki z gliny i o budynki kamienne, to faktycznie robiono to własnymi rękoma. Wiem, ponieważ podczas badań terenowych rozmówcy wspominali o tym, jak we własnym zakresie zbierali glinę, wyrabiali tą glinę i na przykład warstwowo układali kolejne elementy gliniane, które były na przykład udeptywane przez dzieci albo przez żonę, która na boso chodziła pomiędzy szalunkami, udeptując kolejne warstwy gliny. Takie mury jeszcze przetrwały? Tak. Tego typu obiekty jeszcze są. Jest ich coraz mniej, wiadomo, no to jest truizm, co powiedziałem teraz, bo to jest XXI wiek. Ludzie się tego pozbywają, one niszczeją, są nieużytkowane, aczkolwiek niektóre są ozdobami zagrody. Jest nowy dom, a obok jeszcze stoi wspaniała obórka czy budynek gospodarczy wykonany z gliny, z przepięknie wykończonymi drzwiami, z przepięknie przyozdobionymi ścianami, także można jeszcze je spotkać. Znam przykład, gdzie spłonął dom w latach 30. drewniany i cała wieś zbierała głazy, kamienie na polach swoich i znosiła dla tej rodziny w jedno miejsce, tam gdzie miał powstać nowy budynek i własnymi siłami zbudowano. Tylko też musimy pamiętać, że wykonanie obiektu glinianego było prostsze niż wykonanie obiektu kamiennego z dopasowanymi kamieniami, bo jednak trzeba było je dociąć. Chyba że budowano po prostu z okrąglaków, z takich nieobrobionych. Nie? No to wtedy też warstwami zlepiano to zaprawą glinianą czy cementową i powstawał budynek. Aczkolwiek budynki mieszkalne, kamienne są mimo wszystko rzadkością. Dlatego, że to chyba nie był najlepszy materiał mimo wszystko do mieszkania. No. Teraz, Pawle, zobaczysz jeszcze kamienną posadzkę w chałupie, bo często zamiast glinianych polep wykorzystywano właśnie kamienie i to niekoniecznie cięte, tylko po prostu kładzione takie, jakie były pod ręką. Zobacz, fantastyczna
posadzka. I tutaj glina, o której za chwileczkę poopowiadamy, czyli gliniana polepa, również zebrana przy domu, na polu, w ogrodzie, gdzieś w okolicy, przyniesiona, wymieszana ze słomą, odtłuszczona z piaskiem i wykorzystywana do wykonania podłogi albo do uszczelniania szczelin pomiędzy elementami konstrukcji drewnianych, ale też jako spoina, czyli jako cement. Co Tak. będzie można zobaczyć przy tamtej obórce znajdującej się w zagrodzie z Rzeszotar-Zawad w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Tak, tylko że tutaj jeszcze trzeba dodać, że często do tej gliny to nie była sama glina, tylko dodawano domieszkę. Z tego, co było też wokół gospodarstwa, czy odchody zwierzęce, sieczka. Sieczka, tak. Obiekt gliniany, przepiękna struktura ściany, wykonana z gliny. Znaczy, w zasadzie to jest już obrzutka gliniana, nie? Ale wewnątrz jest ściana grubości 50-60 cm wykonana z gliny i naroża wymurowane z cegły, palonej w tym wypadku, bo niekiedy wykorzystywano też surówkę tak zwaną, co na przykład wewnątrz chałupy. I taką cegłę albo pozyskiwano z innego obiektu rozebranego, albo wykonywano z gliny w okolicznej cegielni, a z okolicznej cegielni, tych cegielni było bardzo, bardzo dużo obsługujących właśnie jakieś pobliskie miejscowości. Czyli nie było jakichś wielkich molochów, gdzie produkowano, znaczy były też, ale na wsi powstawały małe cegielnie obsługujące właśnie lokalne społeczności. I też trzeba powiedzieć, że tych właśnie ceglanych domów też jest coraz mniej, bo cegły rozbieramy i możemy kupić nawet Tak, drewniane stodoły też są sprzedawane. Także pewnie mówimy o jakimś dalszym recyklingu tych elementów. oczywiście. Są firmy, które specjalizują się i to nie tylko w Polsce w wykonywaniu wyposażenia wnętrz, jakichś szafek, luster, ale też gitar elektrycznych z starego drewna po stodołach, po budynkach mieszkalnych. Jest cały taki trend. Robercie, gdzie jesteśmy? W Kępie Karolińskiej. A dlaczego tutaj przyjechaliśmy? Dlatego, że jest to jedna z nadwiślańskich kolonii holenderskich. Mieszkali tutaj Holendrzy, budowali swoje domy na terpach, czyli na takich wzniesieniach sztucznie usypanych, aby chronić się przed wodą podczas powodzi, podczas wylewów wiślanych. Ale również znajdujemy się dlatego, że jest to wspaniałe miejsce, aby pokazać właśnie charakter Doliny Wiślanej. O czym Ty mógłbyś troszeczkę więcej powiedzieć? Przecież zajmowałeś się kępami wiślanymi, prawda? To jest taki mój konik, bo w tle właśnie widzimy Kępę Wiślaną, wyspę położoną w środku nurtu. I mniej więcej od XVIII wieku te Wyspy Wiślane były chętnie zamieszkiwane przez Olendrów. Ja się śmieję, że to była takie miejsce, które otrzymywali do zamieszkania z takim małym haczykiem, że 2 razy do roku przez Twoją działkę będzie przychodzić fala powodziowa i oni akceptowali te warunki. Tak świetnie się dostosowywali do tego. Możemy zobaczyć przykłady takich domów, które jeszcze ocalały, ale nie na wyspach, tylko tutaj wokół Wisły, w krajobrazie nadwiślańskim, że pod domami przychodziła fala powodziowa, a oni mieszkali na przykład na piętrze, tak? A jeżeli była bardzo wysoka fala powodziowa, wsiadali na łódkę, przepływali do bezpiecznego miejsca i świetnie egzystowali na tych właśnie kępach wiślanych.
Tutaj chcieliśmy też pokazać taki wspaniały krajobraz nadwiślański, który nie jest jeszcze Tak. mocno przekształcony. Taki jak mógł wyglądać w XVIII, XIX wieku. Nie ma aż takich dużych zmian i możemy sobie wyobrazić, że tutaj mieszkańcy i czerpali z Wisły korzyści i surowców naturalnych, które znajdowali w najbliższej odległości. No właśnie, surowce naturalne. Mam coś dla Ciebie. Będziesz zaskoczony, ponieważ jest jeszcze jeden powód, dla którego przyjechaliśmy do Kępy Karolińskiej. Ruda darniowa. Ruda darniowa, czyli jak sama nazwa wskazuje, ruda znajdująca się tuż pod Darnią, tuż pod trawą, pod bardzo płytką warstwą ziemi, którą wydobywano oczywiście w wczesnym średniowieczu, W starożytności też. w starożytności też, ale też w XVI wieku jeszcze przetapiano taką rudę darniową. To się opłacało. XIX stulecie, początek XX wieku już niekoniecznie, ale taka zalegająca ruda darniowa była wykorzystywana w architekturze wiejskiej i nie tylko. Zobaczymy przykłady obiektów z rudy darniowej w Łowiczu, ale też tutaj właśnie w Kępie Karolińskiej były między innymi piwnice murowane z rudy darniowej. Jedną z takich piwnic można zobaczyć w skansenie w Wiączeminie. Jesteśmy w Łowiczu. No, nie jest to architektura wiejska, wręcz można ją nazwać monumentalną, a na pewno o cechach takich romantycznych. Tak zwana Baszta Klickiego. Przyjechaliśmy do Łowicza dlatego, że jest to jeden z niewielu obiektów, gdzie można zobaczyć właśnie praktyczne wykorzystanie rudy darniowej w budownictwie, w architekturze. Fantastyczny zabytek, naprawdę warto go zobaczyć. Pokażemy jeszcze naszym widzom pałacyk znajdujący się niedaleko, również zbudowany z rudy darniowej. Tak jak wspomniałem, nie jest to obiekt wiejski, ale obiekt wykonany z czegoś, co było blisko na podorędziu, pod ręką, w jakiś sposób nawiązujący do tradycji tutaj Łowicza wcześniejszych, ale na pewno warty obejrzenia. Oprócz tego, że widzimy rudę darniową, to zobaczcie na te cegły. One też są świetnym przykładem, że budynki powstawały też z cegły rozbiórkowej. Jak przypatrzymy się całej elewacji, to zauważymy, że cegły są różnych rozmiarów, różnej wielkości, nawet stopień wypału się różni, więc wynika z tego, żeby ten budynek powstał, to nie dość, że użyto rudy darniowej, to cegły rozbiórkowej z okolicznych budynków. Czyli świetny przykład budownictwa naturalnego i z recyklingu. Pamiątkowa. Tutaj zapalimy sobie światło. Dobra. Zostaliśmy wpuszczeni tutaj do tej wieży. Przez przesympatyczną panią opiekującą się tą wieżą, tutaj Rady Osiedla w Łowiczu, która opiekuje się. Tak, i powiedziała, że jak ktoś jest chętny, będzie po drodze, to często istnieje taka możliwość, żeby wpuścić do środka. Tak. Zachęcamy, bo naprawdę jest to coś niesamowitego, przeżycie, wejść do takiego obiektu z rudy darniowej. I co ważne, dowiedzieliśmy się, że cegły użyte do budowy zostały użyte z rozbiórki zamku w Łowiczu. Także potwierdziła się nasza hipoteza. Super.
A dlaczego się tutaj znaleźliśmy? Dlatego, że jest tutaj wspaniała świątynia, fundamenty której wmurowano półfabrykat kamienia muńskiego i fragment kamienia muńskiego na jednej ze ścian. To jest też dowód na to, że przedmiot, który miał pełnić zupełnie inną funkcję, materiał, który był przeznaczony do wykonania zupełnie innego przedmiotu, kiedy nie sprawdził się z jakiegoś powodu, był wykorzystywany wtórnie, po prostu. Nie wyrzucano go, wmurowywano jako zwykły kamień Fundamentalnym. fundamentowy. Na Mazowszu można odnaleźć kilka świątyń z wmurowanymi kamieniami muńskimi. To jest bardzo ciekawe zjawisko. W Polsce jest prowadzony projekt pod kierownictwem profesora Dariusza Brykały właśnie na temat wmurowywania kamieni, symboliki kamieni młyńskich w ścianach kościołów w Polsce, na Pomorzu, ale też na Mazowszu, jak również na Warmii, na Mazurach. Tropy są różne. W każdym bądź razie mogło to mieć jakieś symboliczne znaczenie, mogło mieć to jakiś podtekst, którego my nie jesteśmy w stanie w tym momencie rozpoznać, odczytać, zinterpretować, ale nie zmienia to faktu, że zniszczone kamienie, kamienie zużyte albo kamienie, głazy, z których miały być wykonane kamienie, ale się z jakiegoś powodu nie sprawdziły, były potem wykorzystywane wtórnie, pełniąc funkcję nie tylko kamienia fundamentowego, ale też jakiegoś elementu zdobniczego. Jesteśmy w Rościszewie. To jest kolejny punkt naszej podróży. Za nami znajduje się spichlerz dworski, przełom XVIII-XIX stulecia. Kamienny, przepiękny, można powiedzieć wręcz monumentalny obiekt, wchodzący w skład zabudowy dworskiej właśnie tutaj w Rościszewie, w którym ponoć nocował Fryderyk Chopin. Czy ten obiekt, który tutaj widzimy, jest wyjątkowy na Mazowszu? Jeżeli chodzi o kubaturę, jeżeli chodzi o konstrukcję, można go uznać za obiekt wyjątkowy. Natomiast jeżeli chodzi o użycie materiału kamiennego, to w kontekście budownictwa dworskiego, gospodarczego dworskiego, nie. Dlatego, że w tych większych majątkach dworskich od XVIII stulecia przez całe XIX stulecie bardzo często pojawiały się obiekty właśnie wymurowane z kamienia albo z gliny. Był to efekt odwoływania się do idei stosowania tego typu materiałów, które były propagowane w książkach XVIII-wiecznych, książkach, poradnikach budowlanych, chociażby Piotra Świtkowskiego, który zalecał właśnie stosowanie tego typu materiału dostępnego pod ręką, tańszego, ale też bezpieczniejszego, bo jednak kamień nie spłonie. Znaczy, tutaj chcieliśmy też pokazać, że materiały naturalne i recyklingowe na Mazowszu nie były wyznacznikiem ekonomicznym. Nie, Każdy, kto był chętny, mógł stosować sobie ten materiał. tak, jak najbardziej. W kontekście architektury chłopskiej bardzo często było to efektem właśnie braku finansów na zakup drewna. Natomiast miało to też oczywiście swój wymiar praktyczny i pragmatyczny, a w wypadku budownictwa dworskiego jak najbardziej pragmatyczny.
Znajdujemy się w Czerwińsku nad Wisłą. To jest miejsce moje ulubione na Mazowszu Płockim, gdzie przyjeżdżałem przed laty, by szukać elementów szkutniczych w takich oto obiektach. Znajdujemy się przed typowym domem w Czerwińsku, w którym właśnie znajdujemy elementy drewniane. To jest pocięta berlinka, czyli statek używany na Wiśle. I widzimy, jak to wyglądało, że te deski w późniejszym czasie były otynkowane i ukryte. I możemy sobie wyobrazić, ile takich obiektów tutaj w Czerwińsku właśnie tak było tworzonych, że mamy elementy szkutnicze, ale niestety przysłonięte, otynkowane. Wiemy o obiektach, które są przykryte sidingiem, deskami i można powiedzieć, że Czerwińsk berlinkami stoi, tak? To jest ta jego tożsamość. Mamy też taki niestety smutny tutaj obraz zachowania tego typu obiektów. Z czasem one znikają z krajobrazu. A Cóż są robić? ważnym elementem dziedzictwa właśnie miejscowości nadwiślańskich. Tak, i teraz co jeszcze jest istotne, że jak rozejrzymy się w krajobrazie Czerwińska, to Wisła to nie tylko elementy szkutnicze, ale zobaczymy też fundamenty domów. Z Wisły wydobywano kamienie. Murarka, piasek pozyskiwano z Wisły. I Wisła no to był matka, tak można powiedzieć, budownictwa w Czerwińsku. Chodźcie dalej, zaraz zobaczymy kolejne tego typu obiekty. No, tutaj mamy najstarszy budynek, który znalazłem w Czerwińsku. On wygląda jak wygląda. Na zdjęciach pokażemy, jak on wyglądał kilka lat temu, ale cała ta konstrukcja została zbudowana z elementów szkutniczych, właśnie z berlinek. Zobaczcie te charakterystyczne otwory po mocowaniach dennych. W tym domu mieszkało 8 rodzin. On pochodzi z końcówki XIX wieku. Jego stan zachowania jest tragiczny i to, o czym mówiliśmy z Robertem przy okazji innych obiektów, że one odchodzą z krajobrazu. To jest kilka lat i za chwilę ten obiekt tylko będzie wspomnieniem w krajobrazie Czerwińska. A szkoda, bo to jest najlepiej, w tym obiekcie były najlepiej widoczne te elementy. On był cały właśnie nieotynkowany, można było podejść. Tutaj też podejdziemy może w tych krzakach i pokażę, jak to wyglądało. Będzie coś widać. No, tutaj też świetnie widać te elementy i widać, że w całości ta konstrukcja była wykonana z jednej, może z dwóch berlinek, a za chwilę pójdziemy na miejsce, gdzie te berlinki kończyły swój żywot, były rozmontowywane, cięto i przygotowano z nich materiał na budowę. A jesteśmy 10 metrów od Wisły. Jesteśmy nad brzegiem Wisły w Czerwińsku. To tutaj były demontowane berlinki, o których mówiłem wcześniej, pokazując te obiekty zbudowane właśnie z wtórnie użytych elementów szkutniczych. Ja dużo mówię o tych berlinkach, o łodziach, ale spójrzmy na Wisłę. Jeszcze do początku XX wieku Wisła była swoistą autostradą. Rocznie pływało na Wiśle kilka tysięcy jednostek drewnianych. Teraz proszę sobie wyobrazić, ile materiału do wtórnego wykorzystania. I w Czerwińsku, i w Wyszogrodzie, ale szczególnie tutaj w Czerwińsku, był cały przemysł rozbiórkowy właśnie tych berlinek. Berlinki miały około 40 metrów długości, były rozbijane tutaj, ładowane na wozy i praktycznie z tego, co wiemy od rozmówców i z źródeł, ten materiał był bardzo cenny, tak ludzie na niego czekali, żeby zdobyć elementy z berlinki, by móc się budować. I widzimy tutaj w Czerwińsku świetne przykłady, które
prezentują się w tym mieście, ale też pokazywaliśmy stodołę z Rębowa, mówiliśmy o innych miejscowościach, w których budowano nie tylko domy, ale i stodoły, obory z tego typu elementów szkutniczych. Teraz widzimy piękne miejsce spacerowe. Zachęcamy do przyjazdu do Czerwińska, by pospacerować sobie i zobaczyć, czy ktoś może też dostrzeże ślady dawnego dziedzictwa nadwiślańskiego w lokalnej architekturze. Słuchaj, Pawle, no projekt dobiega końca, przynajmniej ta część terenowa. Co o nim sądzisz? Myślę, że pokazaliśmy, jak wspaniałe przykłady można zobaczyć jeszcze w przestrzeni Mazowsza dotyczące budownictwa z materiałów naturalnych i recyklingowych. To jest też takie podsumowanie Twoich kilkunastu lat badań terenowych na Mazowszu, moich zaledwie kilku lat. Pokazaliśmy coś, co jest naszą pasją, tak, na co dzień i cieszymy się, że w końcu mogliśmy to zaprezentować. Podsumowaniem naszych prac będzie nasza wspólna monografia, Przede wszystkim. tak, która się ukaże, będzie dostępna, tak, będzie dostępna od lutego 2026. Tam postaramy się napisać więcej informacji. W tym momencie chyba najważniejsze jest podziękować osobom, które nam pomogły zrealizować ten projekt. Dobrym aniołem, jak nazywamy, zarówno z Trójmiasta, bez których by się nie udał ten projekt, no i osobom tutaj z Sierpca i okolic, które nas wspierały na każdym kroku. Bez nich ten projekt nie miałby takich form i prezentacji. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Dziękujemy. Wam, drodzy Państwo, zostaje udzielenie komentarza pod tym filmem, przeczytanie książki i mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia wizyta na Mazowszu Płockim, by podzielić się swoimi problemami badawczymi, bo mamy ich sporo. Zobaczymy, co przyszłość przyniesie.